Stoczni Gdańskiej zaczęły się jedne z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w historii Polski po 1945 roku. Tutaj zaczął się strajk w grudniu roku 70, a także strajk w sierpniu 80 roku. Obydwa te protesty miały inny przebieg i skończyły się w zupełnie inny sposób. Strajk w grudniu 70 roku miał przebieg dramatyczny, został spacyfikowany przez ówczesne komunistyczne władze Polski. Strajk w sierpniu 80 roku zakończył się sukcesem. Doprowadził do powstania największego w historii pokojowego ruchu społecznego Solidarności. Stocznia Gdańska jest jego kolebką. Ale te wszystkie wydarzenia nie miałyby miejsca, gdyby nie stoczniowcy, pracownicy innych przedsiębiorstw, innych zakładów. Historia Stoczni Gdańskiej jest bardzo symetryczna wobec tego, co działo się w kraju po roku 1945. W jej całej historii zaznaczają się najważniejsze przełomy polityczne w historii naszego kraju. Witam Państwa w ECS Online i zapraszam na wirtualny spacer po historii i przestrzeni Stoczni Gdańskiej. W 1945 roku znacząco zmieniły się granice państw europejskich. Gdańsk pozostał w swoim miejscu, ale stał się własnością Rzeczpospolitej Polskiej. Kraj zaczął odbudowywać swój przemysł, w tym okrętowy. Gdańskie stocznie, dawne niemieckie stocznie, zostały zajęte przez Armię Czerwoną i przekazane polskiej administracji. W 1947 roku te dwie stocznie, które otrzymały nowe polskie nazwy, stocznia numer 1 i stocznia numer 2, stały się ostatecznie Stocznią Gdańską. Powstała w ten sposób największa w polskim przemyśle okrętowym stocznia, która od 1967 roku nosić będzie imię Lenina. Tworzące się stocznie dawały możliwość zatrudnienia dziesiątkom, setkom, tysiącom osób, które przybywały do Gdańska z różnych stron ówczesnej Polski. Warunki tworzenia przemysłu stoczniowego nie były łatwe. Stocznie były bardzo silnie zniszczone, były pozbawione wyposażenia. W kraju nie było także kadry, więc to tutaj zaczęła tworzyć się ta specyficzna nowa tożsamość stoczniowców. Do budowy statków potrzebna była kooperacja dziesiątek, setek tysięcy ludzi, ale ta sama kooperacja doprowadziła w roku 80 do tego, że w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej narodziło się coś niezwykłego. Narodził się polski pokojowy ruch społeczny. Jego historia to jest historia indywidualnych osób. Symbolicznym ukazaniem takiego pojedynczego losu jest stoczniowy kask. Ten banalny przedmiot stoczniowej codzienności, stoczniowej rzeczywistości można uznać za metaforę ochrony bezpieczeństwa, któremu służyły także działania i walka o prawa pracownicze i prawa człowieka. Historia stoczni, historia strajków, historia Solidarności jest sumą takich indywidualnych historii reprezentowanych przez ten pojedynczy stoczniowy kask. Nie wyjaśniłem tego wcześniej, powiem to teraz. Znajdujemy się w sali A wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. To sala, która opowiada o strajku w sierpniu 80 roku. Jak widać, znajduje się tutaj bardzo dużo oryginalnych stoczniowych obiektów, które pomagają nam tę historię strajku opowiedzieć. Stoczniowcy pracowali w wielu miejscach. Pracowali w przestrzeniach otwartych, na pochylniach, pracowali także w halach. Jeden ze stoczniowców wspominał, że faktycznie strajk zaczynał się od momentu, kiedy ktoś odważniejszy spośród załogi wyłączył prąd na hali. To powodowało już przestój w pracy i było obciążone konsekwencjami. Znajdujemy się przed kolejnym ciekawym obiektem, przed dużym planem Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, który pokazuje zakres tego wielkiego zakładu. Był to zakład bardzo różnorodny, który na swoim terenie miał nie tylko funkcje produkcyjne. Działały tutaj jadłodajnie, działały biblioteki, działało nawet kino. To kolejny oryginalny obiekt, który udało nam się pozyskać z terenu stoczni, który pokazuje nam zakres stoczni, jej przestrzeń, jej wielkość, jej skalę, ale pokazuje nam dzięki specjalnej animacji, którą przygotowaliśmy, pierwsze godziny strajku w stoczni. Rankiem 14 sierpnia 80 roku. Jak widać z naszej animacji, ten strajk się zaczyna. Po terenie stoczni przesuwają się takie proste ikonki symbolizujące uczestników. Każdy taki punkcik to jest oczywiście ta indywidualna historia, o której mówiłem wcześniej. Ogarnęliśmy przed chwilą rzutem oka całą przestrzeń
stoczni. Znaleźliśmy się na moment w stoczni 14 sierpnia 80 roku, a teraz chciałbym zabrać wszystkich do miejsca, w którym te indywidualne historie, o których wspominałem, w którym poszczególni ludzie nie będą pokazywani poprzez przedmioty, poprzez abstrakcyjne formy, tak jak w przypadku mapy, do miejsca, gdzie będziemy mogli zetknąć się z nimi twarzą w twarz. To miejsce, w którym się teraz znajduję, to typowy stoczniowy stół barowy. Jest tutaj zgromadzone mnóstwo fotografii ze strajku sierpniowego z 80 roku. To jest suma takich indywidualnych doświadczeń uczestników tego wydarzenia. Dla mnie takim symbolem losów stoczniowych są historie 3 inicjatorów strajku, którzy po zakończeniu tego protestu obrali rozmaite drogi. Jeden z nich stał się politykiem, jeden wyemigrował, a jeden pozostał tutaj w stoczni i nadal w niej pracował. Kiedy otwieraliśmy wystawę stałą Europejskiego Centrum Solidarności, jeden z inicjatorów strajku, spoglądając na tą całą historię, którą tutaj opowiadamy, powiedział do nas: a przecież mieliście zrobić wystawę, tymczasem tutaj jest jak w stoczni. I chyba żadne oficjalne gremium nie mogło wyrazić nam uznania za naszą pracę w sposób bardziej dosadny niż człowiek, który był uczestnikiem historycznych wydarzeń i był też wieloletnim pracownikiem Stoczni Gdańskiej, osobą, która doskonale tą przestrzeń znała. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy zechcieli towarzyszyć mi w tej krótkiej, ale jednocześnie patrząc przez pryzmat historii długiej podróży. Mogę tylko zachęcić do oglądania naszych kolejnych materiałów, które będziemy pokazywać w ECS online, a w przyszłości bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do odwiedzenia naszej wystawy stałej. Dziękuję.